Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przepis na przepyszne, zapiekane kajzerki z serkiem wiejskim. Są naprawdę banalne do zrobienia, a przy tym świetnie smakują. Jeśli chodzi o listę składników, kaloryczność oraz podział makroskładników, to wszystko znajdziecie w opisie filmu. Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobię, to będzie starcie pieczarek na tarce. Ten farsz będzie właśnie głównie opierał się na pieczarkach. W dzisiejszym przepisie zrobię 4 kajzerki i do 4 kajzerek zużyję 8 pieczarek. W międzyczasie, gdy pieczarki będę ścierała, to zacznę już rozgrzewać oliwę na patelni, aby nie tracić czasu. Tłuszcz się rozgrzewa, także mogę ścierać dalej. Gdy oliwa jest rozgrzana, to zaczynam smażenie. Na sam koniec, gdy pieczarki już będą prawie usmażone, to dodam dosłownie szczyptę soli oraz pieprzu do smaku. Żeby nie tracić czasu, zajmę się od razu pokrojeniem reszty składników, czyli tutaj zacznę od posiekania szczypiorku. Tak jak wspominałam na samym początku tego filmu, ten przepis jest banalny i jedyne co jeszcze pozostało mi do pokrojenia to mozzarella lekka. Do takich 4 kajzerek zużyję mniej więcej 90 g mozzarelli. Czas przemieszać pieczarki. Mozzarella pokrojona, szczypiorek posiekany. Teraz pozostało mi jedynie poczekać, aż pieczarki się usmażą. Pieczarki są już prawie gotowe, także zabieram się za robienie gotowego farszu. Do miski dodaję jedno całe opakowanie serka wiejskiego. Na 4 kajzerki właśnie wykorzystuję cały serek. Do tego wcześniej pokrojone rzeczy, czyli posiekany szczypiorek oraz pokrojoną mozzarellę lekką. Około 6 łyżek kukurydzy konserwowej, a może nawet troszkę mniej. Dobra, żartowałam, jednak 3,5 wystarczy. Wcześniej usmażone pieczarki. Do tego dodaję około 25 g sera żółtego. Jeśli chodzi o ser żółty, to na takie 4 kajzerki zazwyczaj daję 30 g i 5 g tak mniej więcej sobie zostawiam, aby posypać wierzch. To wszystko oczywiście tak na oko. Do tego 1 łyżeczka majonezu lekkiego, a także 1 łyżeczka keczupu. Jeśli chodzi o keczup, to polecam ten bez cukru. W sumie to jest podwójna porcja, o czym zapomniałam, także jednak tutaj będą 2 łyżeczki majonezu i 2 łyżeczki keczupu. Zazwyczaj robię to na 2 kajzerki, czyli taką jedną porcję dla siebie, stąd też małe zawirowanie. A ostatnie składniki, czyli troszeczkę soli do smaku, no i obowiązkowo pieprz. Wszystko razem bardzo dokładnie mieszam. Farsz na sekundę odłożyłam na bok, teraz zajmę się wydrążaniem kajzerek. Nacinam je od góry, właśnie w taki sposób. Kajzerki już są wydrążone, także przekładam je na blaszkę do pieczenia, a następnie faszeruję. Jeśli jeszcze nigdy nie robiliście takich zapiekanych kajzerek z serkiem wiejskim, to koniecznie musicie to nadrobić. Może brzmi to dziwnie, no bo jak zapiekany serek wiejski, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest smakowa petarda.
Zresztą, niedobrego przepisu bym Wam nie pokazała. Znacie mnie. No trochę farszu mi zostało, a już nie chcę dodawać do tych kajzerek tak bardzo dużo. Więc tutaj Wam jeszcze powiem, bo na pewno byście zapytali, co z tymi resztkami? Może być resztkami. Po prostu resztę farszu zawsze nakładam na to, co pozostało. Tyle, ile mi się zmieści na moją wielką blaszkę. Moje gotowe jadłospisy, e-booki z przepisami, a także innowacyjny przepiśnik, gdzie sam sobie układasz swój jadłospis, kupisz na stronie www.80na20.pl. Ostatni krok to, tak jak wcześniej wspominałam, posypanie serem żółtym, góry kajzerek, ale to dosłownie tylko troszeczkę. Takie gotowe kajzerki pieczemy mniej więcej 5 do 7 minut w 180 stopniach. Ale oczywiście najlepiej jest sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. Bułki mają być chrupiące, a ser ma być roztopiony. Kajzerki są gotowe, pachną po prostu bosko. Już nie mogę się doczekać, aż za chwilkę je zjemy. I za momencik jeszcze posypię szczypiorkiem. Tak stwierdziłam, że im więcej szczypiorku, tym lepiej. Kajzerki są gotowe. Za momencik na przebitce zobaczycie, jak pięknie się one prezentują. A musicie mi uwierzyć na słowo, że smakują jeszcze lepiej. Kochani, jeśli ten film Wam się spodobał i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do subskrypcji, będzie mi bardzo miło i tak samo zachęcam do zostawienia po sobie komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!